Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips. A zapraszam Was na kolejny Project Pen Update, czyli projekt, w którym pokazuję Wam moje zużycie kosmetyków do makijażu. Staram się rozsądnie podchodzić do kupowania i do używania i do zużywania, żeby też nie gromadzić, ale właśnie korzystać z mojej kolekcji. No i powiem Wam, że nie spodziewałam się, ale w kwietniu całkiem dobrze mi poszło. Tak na początku kwietnia nic, przez większość jakby miesiąca praktycznie nic nie zużyłam, a tutaj nagle się troszkę tych danek posypało, także pokażę Wam, co zużyłam, co wlatuje do naszego projektu nowego, jak idzie mi progres, także jeżeli interesuje Was temat takiej rozsądnej konsumpcji i zużywania swoich zapasów i lubicie aktualizację Project Pen, ja się totalnie wkręciłam w ten projekt. Wiem, że on tak na początku się wydaje, co to w ogóle nic ciekawego, nuda tak naprawdę, nie? Ale wiem, że wiele z Was jak zaczyna oglądać ten projekt, to się mega wkręca i ja też tak mam, także cóż, zapraszam do oglądania. Niestety, ale ten miesiąc musimy zacząć od rachunku sumienia. Mam kilka rzeczy, które niestety wywalam. Pierwszą z tych rzeczy jest, chciałam powiedzieć róż, potem rozświetlacz, nie, to jest eyeliner. Inglot Plain to jest eyeliner żelowy w odcieniu Millennial Pink 52. Zobaczcie, taki piękny baby pink. Ostatnio chciałam go użyć, no i już się okazało, że jest po prostu glina. Już nic się nie nakłada, mogę ewentualnie paznokcia tutaj wbić w tą glinę, ale to jest już na tyle twarde, że nie da się z tym nic zrobić. Czasami jak pokazuję Wam takie rzeczy, to mówicie, że można Duraline. Ja wiem, że można Duraline, ale kiedy jest gęsta ta konsystencja, a nie sucha, to musiałabym jakby proporcja Duraline do eyelinera jest już zbyt zaburzona, tak? Bo tu powinno się dodać kropelkę, a nie, że Duraline jest większością. Potem to się po prostu nie trzyma, nie da się tego rozrobić, nie da rady, już jest za późno. Także niestety wywalam. Otwierałam ten eyeliner w lipcu 2024, także no już mi wysechł. Trochę był używany, ale zobaczcie też, że nie jakoś bardzo dużo. Ogólnie takie pastelowe kolory to ja tak naprawdę wolę mieć biały eyeliner, szczerze mówiąc. Taki typu na przykład moją Danessę i wrzucacie sobie do środka odrobinkę cienia, jakiejś kredki i takie pastelowe kolory, to można sobie zrobić samemu tak naprawdę, jeżeli ma się biały eyeliner. Także no niestety muszę wyrzucić. Nie wiem jak pozostałe z tej serii, ale no jeszcze nie korzystałam z nich, więc po prostu jak się okaże, że wyschły, to wyschły i tyle. Póki co wyrzucam Inglota. No i niestety, słuchajcie, ostatnio stwierdziłam, że chcę sobie dorzucić do projektu może jakąś szminkę, bo no tak właśnie też, żeby szminki ratowały. Ja mam słabość strasznie do produktów do ust i nie potrafię się ich pozbyć i trochę gromadzę ich za dużo i chciałam po prostu sobie coś dorzucić. I mówię, no kurczę, moja ukochana szminka Budyń Kawowy z Glam Shopu jest ideolo, bo ja mogłabym jej używać cały czas, ale ostatnio dawno jej nie używałam, no bo właśnie miałam jakieś produkty w projekcie i coś tam i wyciągnęłam ją raz. No i tak mi troszkę podśmierduje. Próbuję sobie jednak te usta pomalować, a ona jest twarda, gęsta, gumowata, no coś tam oczywiście się maluje, ale to jest, czuć, że konsystencja mocno się zmieniła tego produktu. I na ustach no jest po prostu jak guma, jest taka gumowata i niestety jest to zepsute. Jest to zepsuty produkt. Moja nigdy od samego początku nie wyglądała pięknie, bo kiedyś mi tam wypadła na początku i tak dalej, ale uwielbiałam ten kolor. Ale niestety ten zapach jest bardzo mocny i jak pomalowałam usta, to zaraz je zmyłam, bo po prostu no czuć, że się zepsuła. Po prostu i konsystencja jest zepsuta i zapach jest zepsuty, także niestety Budyń Kawowy leci do śmieci. W najbliższym czasie chyba nie kupię właśnie z tego względu, że chociaż no, kurde, no strasznie lubię tą szminkę, ale chciałabym trochę pozużywać po prostu tego, co mam. Niemniej uwielbiałam i bardzo żałuję, że nie używałam jej częściej, jeżeli sobie jakoś tak trochę oszczędzałam, że sięgałam po prostu po inne, żeby na przykład zużywać, niż brać moją ulubioną. To jest w ogóle bez sensu. Jak macie ulubione kosmetyki, to po prostu je używajcie. Niech one nie czekają, bo to jest bez sensu. No zobaczcie ile szminki ja wywalam, nie? Uwielbiałam tą szminkę. Także bez sensu. I niestety potem sięgnęłam przy jakimś makijażu po inne i się okazało, że mam kolejne do wyrzucenia.
I tutaj mam, ta była szminka, to była hybrydowa, czyli takie połączenie pielęgnacyjne troszeczkę, takie półtransparentne wykończenie, a to są szminki VIP. One są takie, wiecie, dobrze kryjące, porządne i tutaj też bardzo lubiane przeze mnie kolory, czyli lekko opalona, piękny taki nudziako brąz, no też śmierdzi. Śmierdzi już wyraźnie i nakłada się, jest taka, bardzo się zrobiła taka tempa, też taka troszkę gumowa. No jak widzicie, trochę się nakłada, ale ten zapach jest naprawdę bardzo mocny, więc to już jest na pewno znak, że już czas. I tutaj mam włoską szminkę, też przepiękny, ta jest jeszcze bardziej sucha, też przepiękny nudziak, bardzo, bardzo lubię, no niestety, jeden i drugi. I powiem Wam, że bardzo ubolewam i bardzo bym chciała wszystkie 3 kupić, ale chyba muszę sobie po prostu postawić jakieś wyzwanie zużycia na przykład kilku jakichś tam pomadek albo chociaż częściowo, no bo kupię i znów wiecie, będą się psuły, nie? Ale są to kolory, które uwielbiam, które naprawdę często używałam, także chociaż z tego się cieszę, no ale niestety idą do śmieci, bo cuchną już niesamowicie. Także bardzo smutne dla mnie to jest, bo to są jedne z moich ulubionych pomadek. No i widzicie, no i gdybym nie miała aż tak dużo tego wszystkiego, to bym kupiła w ogóle bez wyrzutów sumienia. A póki co myślę, że muszę troszkę poczekać i może zatęsknić za tymi kolorami. Także tyle, jeżeli chodzi o rachunek sumienia, czyli produkty, które wywalam, a ich nie zużyłam. Przejdźmy sobie do denek, bo troszkę ich tutaj jest. Zobaczcie, tyle zużyłam, także wizualnie moim zdaniem petarda. Zacznijmy sobie od pisaka, który ja wiem, że on już był zużyty, ale jedna z widzek napisała mi, że w tych pisaczkach, to jest pisak do piegów w ogóle, bo tak mówię od środka w ogóle, pisak do piegów Belle i Red Lipstick Monster. Jedna z widzek, kiedy zużyłam i pokazałam Wam, że zużyłam, powiedziała mi, że można, zobaczcie, to wyciągnąć, i sobie przełożyć na drugą stronę. I ja miałam tą końcóweczkę, już była totalnie sucha, więc sobie wzięłam, przełożyłam i fakt niedługo potrzebowałam, żeby to zużyć, bo po prostu już ta końcóweczka, no też ten wkład nie jest aż taki nasączony, widocznie, ale już po prostu nie robi kropek, już nie pisze, nie? Także teraz uważam, że jest już na 100% zużyty. Ogólnie bardzo lubię tego pisaka, teraz używam sobie jakiegoś innego, ale tęsknię za nim, bo był naprawdę świetny i w przyszłości na pewno, jeśli będzie jeszcze dostępny, bo wiem, że w internecie gdzieś tam jeszcze online jest do kupienia, to na pewno sobie kupię, bo bardzo, bardzo lubiłam ten pisaczek, więc wiecie, gdybym go nie lubiła, to bym go nie wyciągałabym go, wiecie, już z denek, żeby jeszcze go doużyć. A że go bardzo lubię, to tak zrobiłam. Także tylko taka aktualizacja, że teraz mam takie denko, ok? A jeżeli chodzi o takie produkty, które właśnie miałam w Project Pan, to tak, po pierwsze wyzwanie. Miałam na wyzwaniu zużycie sobie szminki tutaj do końca i zobaczcie, udało mi się nawet troszeczkę jeszcze ze środka wygrzebałam, bo zależało mi na tym, żeby zużyć po prostu na płasko, tak żeby nie dało się już pomalować ust i zobaczcie, że jest na płasko, a wręcz troszeczkę jeszcze wydłubałam. To mi daje takie, wiecie, poczucie, że na pewno już bardziej płasko się nie da. I miałam tą szminkę na wyzwaniu, ponieważ mam jeszcze ten kolor przełożony do takiego opakowania z wieloma odcieniami szminek. Także tutaj osiągnęłam cel, mogę to wyrzucić, aczkolwiek planuję sobie jakieś takie resztki właśnie szminek gdzieś tam zgromadzić do takiego jednego artystycznego makijażu, jakby do zużycia, do zmarnowania trochę, więc chyba nie wyrzucę, tylko po prostu sobie wydłubię tą resztkę. Niemniej cel osiągnęłam, tak jak Wam mówiłam w poprzednich wyzwaniach, w poprzednich odcinkach, że jeżeli chodzi o szminki, ja mam cel, szminki, błyszczyki, produkty do ust, mam na celu zużywać się po prostu do stanu używalności. Mam ich tak dużo, że czasami bez sensu jest wygrzebywać absolutnie do końca, bo jak będę wygrzebywała to, co jest tutaj do końca, to w tym czasie będzie mi się przeterminowywać
inna szminka, tak? Wiecie o co chodzi. Więc używam tak troszeczkę inaczej, bo mam po prostu tych produktów do ust bardzo dużo. Niektórzy używają po prostu do stanu używalności, niektórzy wygrzebują, jakby dla mnie wszystkie opcje są ok. O ile używamy i jesteśmy jakby ze swoim sumieniem zgodni, wiecie o co chodzi. Także mam osiągnięty cel, cieszę się. Bardzo fajna pomadka, bardzo ją lubiłam. Nie lubię za bardzo mieć szminek w Project Pan z tego względu, że no właśnie często eksperymentuję z makijażami oka i ust i często ten kolor szminki trochę mi, jak to powiedzieć, tak narzuca, trochę mnie ogranicza, ale jednak zauważyłam, że są takie okoliczności, gdzie robię na przykład bardzo delikatny make-up, typu wiecie, jakiś tam podkład, różyk, bronzer, tuszuję rzęsy i wtedy na przykład mam jakiś jeden konkretny kolor na usta, taki bezpieczny. Takich ładnych, bezpiecznych makijaży powiedzmy. Więc będę wrzucała sobie te szminki, chociaż na wyzwania, bo no ja potrzebuję tego. No nic, lecimy dalej. Zużyłam, słuchajcie, żel do brwi Claresa True Glue, jeden z moich ulubionych żeli do brwi. Tutaj już jakiś czas temu wyciągnęłam stoper i teraz zobaczcie, że jak wydłubuję to ta szczoteczka jest już praktycznie sucha. Wiecie, no to może coś tam by się jeszcze wydłubało, ale już nie utrwala, wiecie, brwi, ale fajne było to, że nawet jak wyciągnęłam stoper, to nie wysechł mi ten żel, nie zasechł, nie zrobiła się jakaś skorupka, więc jest to fajny produkt do używania w Project Pan, że można sobie tak naprawdę porządnie zużyć. Czasami go używałam też do wyczesywania sobie baby hairów tutaj, jak robiłam sobie jakieś, wiecie, upięcie, to lubiłam sobie tutaj, wiecie, wyczesać te takie ładne baby hairki. Więc do tego też czasami i sporadycznie, jak mi tam odstawał jakiś włosek, to żeby sobie go przygładzić, więc do tego też sporadycznie go używałam. Następnie zużyłam, słuchajcie, tusz do rzęs Joy. Nie spodziewałam się, że to nastąpi w tym miesiącu, ale już od kilku użyć czułam, że mnie strasznie męczy, że ja nakładam go i nakładam i nakładam i tylko spód się jakby łapie, a końcówki już nie, więc to jest dla mnie znak, że tusz się skończył, że po prostu jest już wyschnięty, już jest resztka, także udało mi się zużyć bardzo fajny tusz. Ja byłam z niego bardzo zadowolona, ładnie się trzymał, był trwały, ładnie rozczesywał rzęsy, pogrubiał. Bardzo fajny tusz. Myślę, że w przyszłości chętnie sobie do niego wrócę. Udało mi się również zużyć korektor Glam Shop Expert. To już jest ostatni ekspert w moim wyzwaniu, bo miałam wszystkie 3 odcienie, a to jest 2 i udało mi się też ją zużyć całkiem szybko, praktycznie na początku miesiąca już przekręcam, on tak mi odklikuje, a nic się nie wylewa na ten pędzelek, także jest to znak, że korektor został zużyty. Bardzo lubiłam te korektory, wręcz one trafiły na początku do jakby, jak doświadczyłam tych korektorów, to trafiły do mojego kufra, bo super się sprawdzały do makijażu profesjonalnego, a potem właśnie jak już były pod koniec swojego PAO, to wzięłam je do używania. Świetne, bardzo, bardzo polecam. Jeśli w ogóle jeszcze są dostępne, bo chyba nie są. Albo się wyprzedają. Nie wiem, musicie sprawdzać. Ale w każdym razie bardzo lubiłam. Udało mi się też zużyć podkład Lancome Tone Idol Ultra Wear. Jeden z moich ulubionych podkładów. Wzięłam go do wyzwania, wzięłam go tutaj do projektu, bo miałam naprawdę niedużo. Miałam dotąd ten podkład, bo on mi po prostu schodzi jak woda. Bardzo go lubiłam zawsze. I powiem Wam, że już tak, pompka już nie działa. Tak, ostatnio zaczęłam sobie, wiecie, już wyciągać i tym, jak to się nazywa, nie kabelkiem, tylko rureczką, tak sobie, wiecie, nakładać, próbowałam tam coś wydłubać, ale jak któregoś razu sobie tą rureczką tak dziubałam, to ona mi się tutaj odczepiła i mi wpadła i powiem Wam, że zabawy byłoby co niemiara, żeby ją wyciągnąć i jeszcze coś tam wydłubać z tego podkładu. Jest może tam ciutkę na dnie, ale bez przesady. Bez przesady, ok? Mam masę podkładów do zużycia, także no thank you. Także zużyłam również podkładzik i udało mi się też zużyć jedną próbkę. Widzieliście w kosmetyczce miesiąca, że wrzuciłam sobie 2 próbki do zużycia, więc można powiedzieć, że takie wyzwanie udało mi się osiągnąć. Tutaj była próbka podkładu od Lisy Eldridge, w ogóle bardzo fajny podkład, naprawdę bardzo fajny. Także próbeczka jest już pusta, nie wiem, 3 użycia. Dzisiaj jeszcze tak pół policzka mi się udało pomalować tym, a już potem musiałam użyć innego podkładu. Także udało mi się też taki mały cel osiągnąć, po prostu zużyć sobie próbkę. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o produkty zużyte. Także mam takich pełnoprawnych denek 2,
4 pełnoprawne, no te już było denkiem, więc już było denkiem, ale można powiedzieć, że 5 i 2 osiągnięte cele, czyli właśnie szminka i próbka podkładu. Myślę, że całkiem spoko, bo tak jak miesiąc mi mijał, to wydawało mi się, że chyba nic nie zużyję w tym miesiącu, a jakoś się pod koniec miesiąca posypały te denka, także mega się cieszę. A tu mam kolejne pudełeczko z kosmetykami pozostałymi z Project Pen, tak mi jest wygodnie mieć je takie w jednym miejscu, w jednym pudełeczku, bo mogę sobie to pudełeczko wyciągnąć i sobie właśnie z tych kosmetyków korzystać w miarę możliwości jak najczęściej. Tu mam moją bazę Matte Cream z Erborian, baza matująca. Wygląda w ten sposób. Trochę mi się wypłaszczyła, ale wciąż jest tutaj całkiem sporo produktu. Często po nią sięgam, staram się przy każdym makijażu, aczkolwiek przyznam Wam, że pod koniec miesiąca jakoś tak zapominałam o niej. Dlatego też, że próbowałam różnych podkładów, po jakieś inne sięgałam, jak zużyłam sobie ten i tak po prostu czasami jakoś tak mi wyleciało z głowy, żeby jej używać. Ale staram się w miarę regularnie po nią sięgać. Jest jej jeszcze sporo, ale to też nie jest jakieś bardzo duże opakowanie, więc mam nadzieję, że w tym roku się z nią uporam. Ale też używałam kilka razy w tym miesiącu Red Correct też z Erborian, ten taki CC zielonkawy. Uwielbiam ten kosmetyk, ale miałam go używać dopiero jak zużyję to, ale po prostu same się czasami okazje przytrafiają, kiedy, wiecie, chcę tak po prostu leciutko sobie wyrównać koloryt skóry. Ostatnio na przykład jechaliśmy sobie nocować, tak wiecie, nad jeziorkiem w naszym takim busiku i no tam nie brałam jakichś kosmetyków do makijażu, wzięłam sobie kilka, pisak do brwi, właśnie ten CC, jakiś tam błyszczyk i tyle. I tak wiecie, fajnie było sobie troszeczkę wyrównać gdzieś tam koloryt, nawet sobie będąc właśnie nad jeziorem. Także czasami używam już tak, muszę, wiecie co, tak wyciskać, że już tak wyciskać. Także niedługo czeka mnie zakup kolejnej, bo to jest akurat taka rzecz, którą chciałabym kupić ponownie. Więc no, zbliżam się ku końcowi. Jakby się skupiła na niej, także regularnie jej używała, no to jest moment, to jest kilka dni i jest zużyta, ale oszczędzam, bo bardzo ją lubię. Jeśli chodzi o pudry, no to słuchajcie, tak się prezentuje moja woalka z Glam Shopu, zobaczcie. Myślę, że tutaj progres jest fajnie widoczny, bo widzimy, że no te kręgi właśnie wyszły już i teraz widzimy za każdym razem, że one się powiększają, pogłębiają, są coraz bardziej widoczne, no i fajnie, ja jestem zadowolona z tego progresu. Wciąż widzę, że tego pudru tutaj dookoła jeszcze sporo jest. To już mi się wydaje, że to jest jeszcze z parę miesięcy używania. No ale wiecie, widzę, że gdzieś dążymy z tym, nie? Że to się faktycznie zbliża ku końcowi, więc mam mega podjarkę, w ogóle kocham ten puder. Także trochę mi będzie smutno, jak go zużyję, ale cieszę się, że się nie zmarnuje. A drugi puder, ten z Sensumara, ostatnio sobie wrzuciłam Algotone. Nie zużyłam go jakoś bardzo dużo, z tego względu, że ja go głównie na strefę T tylko nakładam, a ten nakładam na policzki, tutaj górną część czoła, więc tutaj była pierwsza linia, teraz jest ten puder gdzieś dotąd, tak zobaczcie, o, tako, tutaj można sobie fajnie zobaczyć, że jest go jeszcze sporo, także to jest w miarę świeże opakowanie. Ja go też wrzuciłam do projektu, nie był wiele razy używany. To jest taki w miarę nowy, no kilka razy użyty. Także tutaj jeszcze jest sporo do zużywania, także nie będziemy się na ten temat rozgadywać za bardzo. I jeśli chodzi o produkty do policzków, to tutaj mam Vive z Glam Shopu i moim wyzwaniem jest dosięgnąć denka, tak żeby po prostu było widać sreberko. Jeszcze jest daleka droga, bo on jest dobrze napigmentowany, także też nie trzeba go bardzo dużo nakładać, nie trzeba dłubać, wiecie, pędzlem, wiecie, w tym opakowaniu, tylko lekko dotknąć, ale może... No nie! Tu wszystko mi wpadło tutaj. Ja nie zdążyłam zrobić zdjęcia. Nie no, słuchajcie, ja to sobie sprasuję, nie? Patrzcie. Ale jaja. Nie spodziewałam się tego, bo to jest taki dobrze sprasowany raczej produkt. No, także teraz to sobie możecie zobaczyć bardzo dużo. Możecie sobie zobaczyć tęcze i unicorny. No, także będę musiała to sprasować. W każdym razie musicie mi wierzyć na słowo, że już było widać takie leciutkie zagłębienie. Nie było szału jakby z tym zagłębieniem, ale coś tam było, nie? Także odkładam to na razie na bok.
i spróbuję to sprasować. Mam nadzieję, że mi się uda, a jak nie, to życie. Jej, nakomplikowało mi to całą sytuację teraz. Masakra. To odkładam. Co tu jeszcze było? Dobra, no pain, no gain. Lecimy dalej. Pisaczek z NYX-a do brwi. Cały czas maluję, elegancko, nawet się nie zacina ani nic, nie, jest po prostu, kocham ten pisak, jest niezniszczalny, także nadal maluję, ale zużyłam żel do brwi, więc będziemy musieli sobie wybrać jakiś inny. Ale wracamy do policzków, bo mamy tutaj jeszcze dwa kremowe róże i ja tutaj zużywam sobie te dwa środkowe, także zobaczcie, że całkiem fajnie się pogłębiły tutaj denka, tutaj osiągnęłam side pan, bo troszkę sobie wygrzebywałam. Ostatnio wygodniej mi było je po prostu wygrzebywać sobie szpatułką tego typu i troszeczkę sobie rozgrzewać, bo jak tak tutaj się palcem czy tam jakimś pędzlem grzebie, to wszystko dookoła się brudzi. Więc wolę sobie wydłubać troszeczkę szpatułką i na dłoni czy na jakiejś blaszce sobie rozgrzeć i dopiero nakładać. Ostatnio też mieszałam sobie oba kolory. Dzisiaj jako bazę pod tą Vivę sobie właśnie nałożyłam jeden i drugi. I wychodzi mi przepiękny taki Dusty Rose odcień. Bardzo lubię tą opcję, że mam w zasadzie 3 różne róże, bo słuchajcie, zużywają się, są w rotacji, a mogę je sobie fajnie dopasować do makijażu, bo jeżeli mam chłodny, jasny, delikatny, jakiś właśnie bardziej, nie wiem, różowy, fioletowy, czy po prostu w chłodnych kolorach, mogę sobie użyć tego. Jak mam jakiś cieplejszy, brązowy, pomarańczowy, jakiś taki, wiecie, bardziej wakacyjny, mogę sobie użyć tego. Mogę sobie pomieszać oba, a jak mi się nie chce bawić w kremowe, to mogę sobie użyć jeszcze tego z Vivy. Także fajnie jest mieć taką opcję. Wydawało mi się, że to będzie, wiecie, dużo, no bo tu aż 3 róże, ale fajnie, no ja używam, bo tak właśnie mogę sobie raz taki użyć i dopasować do makijażu. Więc widzimy, progres jest, używam cały czas, więc jestem zadowolona. Jeżeli chodzi natomiast o mój, w zasadzie to jest bronzer, ale ja używam jako rozświetlacza, mam cel dosięgnąć tej oto kreseczki tutaj, także jak wyciągnę sobie cały, to jest go tyle, jest go całkiem sporo, ale tutaj na zdjęciach będziecie mogli zobaczyć, no, że coś tam się ruszyło. Nie będzie, wiecie, ten progres, te linie takie, wiecie, nie będzie dużych przerw między tymi zaznaczeniami, bo to też jest po prostu bardzo duży i gruby sztyft, więc jakby był cieniutki, to też ten progres byłby bardziej widoczny, a że ja używam całej powierzchni, staram się tak równo tego używać, żeby też no, było tak na płasko, a nie gdzieś tam zagłębione z jednej strony. To aż tak bardzo nie widać, ale widać, że jest używany. Używam, bardzo lubię, najbardziej lubię sobie go troszeczkę rozgrzeć na dłoni i z dłoni sobie nakładać albo właśnie paluszkami, albo pędzelkiem, albo gąbeczką. Czasami sobie też tak biorę po prostu z opakowania gąbeczką albo puszkiem i nakładam, ale ostatnio najbardziej sobie lubię rozgrzewać tutaj, tak o, wtedy sobie tu rozklepuję i tak o nakładam. I nie wiem dlaczego, ale tak mi to po prostu leży, tak mi się to podoba i tak mi to siedzi, że ostatnio nakładam właśnie w ten sposób. Także tutaj jest wyzwanie, bo tego jest sporo, ale chciałabym tego sobie poużywać. Idą wakacje, on jest idealny na lato. Bardzo go lubię, więc nie chcę, żeby się zepsuł. Także jakiś tam progresik jest, może nie będzie to taki bardzo mocno widoczny i satysfakcjonujący, no bo widzimy dosyć duże i grube opakowanie. Ale za to, jeżeli chodzi o bronzer, guys, będziecie ze mnie dumne i dumni. No widzicie to? Ja myślałam, czy mi się uda osiągnąć side pan, bo tak walczyłam, żeby z tej strony, tak wiecie, go dobić, ale potem dalej, dłubanie, tutaj brzegi wygrzebałam, a tu się okazało, że ja tak naprawdę do połowy już mam ten side pan, nie? Tutaj wszędzie. I mi się wydaje, słuchajcie, że to jest miesiąc, że ja to zużyję w maju. Zobaczcie na to. Tu zostały praktycznie same brzeszki i wiecie, trzeba go tak pędzlem tak podłubać trochę, no bo tutaj już nie nakłada się tak to łatwo, więc trzeba tak trochę tam poszorować w tym opakowaniu. I mi się wydaje, że jest to miesiąc do zużycia. Mój pierwszy suchy bronzer, prasowany, zbliża się ku końcowi. Jaram się na maksa, po prostu to jest
jest już tak blisko, już czuję smak zwycięstwa. Także mega się jaram tym. I ja w tym miesiącu, ja cisnę na maksa w tym miesiącu, w ogóle nie patrzę na nic, tylko cisnę. Ale też całkiem fajny progres mam w Inglot Duraline, bo faktycznie w tym miesiącu użyłam, nie wiem, z 5 razy, gdzie tak zwykle to tak nawet nie pamiętałam o tym, a w tym miesiącu z 5 razy go chyba użyłam, więc zobaczcie, że jest go naprawdę już niedużo na dnie, dosłownie bardzo malutko mi go zostało, ale tak jak mówiłam, nie spieszy mi się, po prostu chcę go zużyć, bo już potrzebuję kupić świeże do kufra, to będzie też taki produkt, który będę musiała odkupić. Ale no, właśnie w tym miesiącu się udało, jakoś tak częściej go używałam. To nie to, że na siłę, bo ja właśnie go tak wrzuciłam do Project Pen, ale nie używam go na siłę, że teraz na siłę będę sobie robiła jakieś kreski czy coś, tylko po prostu w tym miesiącu faktycznie był mi potrzebny. I takie zużywanie to ja rozumiem, nie? Jeśli chodzi o cień w kremie, ten Red Lipstick Monster i Belle 01 Polar, dzisiaj musiałam wyciągnąć stoper, bo już go tutaj wydłubałam, wygrzebałam po bokach, wszędzie, gdzie tylko się dało i już się przestał nakładać, no chyba, że tam może jakiejś tam totalnie malutkiej ilości. Więc wyciągnęłam sobie dzisiaj stoper, żeby być w stanie coś tam sobie wyciągnąć. No i jak wyciągnęłam stoper, to widać, że tutaj po długości jest naprawdę już czyste to opakowanie. Widać tylko ten produkt tutaj, no i trochę na dnie. Nie wiem, czy kamera wyostrzy i wyłapie, ale postaram się Wam pokazać, że tutaj w środku jest praktycznie pusto. No właśnie tylko tutaj troszeczkę na górze i na dnie zostało tego produktu. No wiadomo, tego też się nie nakłada nie wiadomo jak dużo, więc jest to wciąż całkiem sporo zużywania, ale no już czuję, że zbliżamy się ku końcowi, że to jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Też nie wiem, czy będę chciała i potrzebowała, wiecie, tam wydłubywać wszystko totalnie na maksa jakąś szpatułką, czy po prostu, tak wiecie, do stanu używalności na przykład, żeby tym sobie być w stanie jakoś to wyciągnąć. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi nie zaschnie. Póki co konsystencja, wszystko jest ok. Ale zbliżamy się ku końcowi. Mam tutaj jeszcze, z produktu do oczu przełożyłam sobie mój cień pojedynczy do takiego opakowania, wygodniej mi było. No i zobaczcie, nie wiem, czy jestem w stanie Wam pokazać, żeby nie wysypać wszystkiego, ale to jest wszystko, co mi zostało z tego cienia. Wyciągnęłam go sobie, bo miałam wcześniej go w tej takiej paletce inglotowej, ale że on jest rozkruszony, to ten cień lądował tutaj wszędzie dookoła, potem musiałam pędzlem to wydłubywać, wygrzebywać, bo właśnie no nie chciałam, żeby wysypać wszystko, tylko żeby faktycznie zużyć ten cień. I pomyślałam, przypomniało mi się, że mam takie opakowanie właśnie z Glam Shopu na pojedynczy cień i jak sobie go wrzuciłam tutaj, to właśnie wszystko nie ląduje dookoła, tylko zostaje tutaj, więc jest mi wygodniej go w ten sposób sobie używać. Szkoda, że tak późno sobie o tym przypomniałam w ogóle, nie? No i co, no taki pyłek mi został. Taki pyłek. Mi się wydaje, że w tym miesiącu spokojnie uda mi się go zużyć, nie wiem, w przeciągu kilku dni, kilku użyć. Także tutaj został już sam pyłeczek i też myślę, że będziemy mieć fajne denko pod koniec maja. I zostały mi produkty do ust. Mam tutaj konturówkę i konturówka prezentuje się w ten sposób. Jest jej jeszcze całkiem sporo. To też nie jest tak, że ja jej bardzo często używam, bo to jest konturówka w takim ciepło-brązowym odcieniu. Może w ogóle pokażę. Więc też wiecie, nie do każdego makijażu ona mi pasuje, ale tak właśnie, no tak czy siak, staram się mieć jakieś produkty do ust, bo mam tendencję do gromadzenia. I po prostu wszystkie kolory mi są potrzebne, wszystkie kocham, wszystkie uwielbiam, wszystkie są piękne i tak dalej. Także zużywam tak czy siak. No i tak, ogólnie konturówkę bardzo lubię, bardzo mi się fajnie jej używa. I wydaje mi się, że progres też jest całkiem widoczny. Gdzie ja mam tutaj tą karteczkę? No, taki właśnie regularny, ładny progres. Temperowałam ją chyba 2 razy. Ja zwykle ją tak zużywam aż prawie, że na płasko i dopiero temperuję. Nie potrzebuję mieć super ostrej konturówki za każdym razem, bo ja i tak zwykle sobie tak, wiecie, zmiękczam krawędzie. Więc 2 albo 3 razy ją temperowałam w tym miesiącu. Także tak standardowo powiedziałabym. Także jest ok, idzie powolutku, znaczy idzie. Normalnie idzie, ale tu jeszcze jest trochę zużywania, jeszcze parę miesięcy. I ostatni produkt, jaki mi został, to jest błyszczyk, a w zasadzie olejek Stars i Blanket. Obecnie jego poziom się prezentuje tak, także mamy już ponad połowę zużytą, bo mieliśmy praktycznie odtąd. Zużywałam do projektu, wrzuciłam w ubiegłym miesiącu i tutaj mamy zaznaczenie, gdzie ten olejek miał swój początek w projekcie. Także udało mi się naprawdę sporo zużyć.
A to dlatego, że trzymam go w łazience i używam w zasadzie tak pielęgnacyjnie. Rano po nałożeniu pielęgnacji, czasami w ciągu dnia, jak mam przesuszone usta, czy jak wracam ze spaceru, czy wieczorem po pielęgnacji, więc kilka razy w ciągu dnia reaplikuję. No i okazuje się, że właśnie jak mamy jakiś produkt, który reaplikujemy w ciągu dnia kilka razy, to one idą naprawdę bardzo, bardzo szybko. Jakbym go miała tutaj w studio i miała po prostu do jakiegoś makijażu tylko używać, to on by prawie nie zszedł, no bo ja za każdym razem, wiecie, inne produkty używam do ust i chcę inne kolory i bla, 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 bla. A żeby mam go tak pielęgnacyjnie, no to idzie całkiem szybko. Także cieszę się, bo błyszczyków też mam całkiem sporo i chciałabym z nich zejść. Także super, cieszę się z tego progresu. Wydaje mi się, że za miesiąc, no 1,5–2 miesiące powinien się zużyć. Także fajnie, fajnie, dobrze. Na wakacje wybiorę sobie pewnie jakiś inny. No i słuchajcie, przez to, że miałam trochę tych zużyć, trochę tych denek, to musimy sobie wziąć coś w zamian. Bo jak wiecie, ja prowadzę tak zwany rolling product pen, czyli jak coś zużyję, to staram się dokładać jakieś inne produkty, żeby po prostu w ciągu roku zużyć ich jak najwięcej. Niektórzy koncentrują się na kilku kosmetykach, które w ciągu roku chcą zużyć i tylko tyle. A ja na przykład właśnie staram się rotować te produkty, żeby zużyć ich jak najwięcej, żeby jak najmniej po prostu leżało i się marnowało. Także tak, musimy tak, jeżeli chodzi o żel do brwi, tutaj już poczyniłam pewne zmiany, ponieważ musiałam dokupić sobie świeży. Tutaj wzięłam sobie Claresa True Glue, bo to są w ogóle bardzo tanie żele i ja ich używam też do pracy. Z klientkami, z kursantkami i tak dalej. A że zużyłam ten, a ten już jest po PAO, no to postanowiłam, że kupię po prostu świeży do kufra, a ten sobie wezmę do zużywania. W ten sposób. Także tutaj też mam Claresa, to jest Brow Power Shot. Taki też bardzo mocno utrwalający żel, z tym, że ten ma inną końcówkę, ten ma takie taką silikonową, jak to się mówi, no silikonową końcówkę z takimi sztywniejszymi włoskami. Minus jest taki, że ja wyciągnęłam stoper już na początku używania, żebym mogła, jak mam klientkę, ten żel wyciągnąć sobie na blaszkę, po prostu, żeby było higienicznie, no bo nie używam bezpośrednio na klientce. W tych maskarach, przez to, że włoski są miękkie, no to można je tak wyłożyć sobie, ale tutaj, że te włoski były sztywne, to się nie dało tak wyłożyć, więc musiałam wyciągnąć stoper. Więc minus jest taki, że muszę za każdym razem sobie to opakowanie czyścić. Może, no właśnie, powywalałam wszystkie stopery, nie wiem dlaczego. Także trochę tak gorzej mi się używa z tego względu, ale żel sam sobie jest mega, mega utrwalający, więc jakby nie odczuję różnicy, jeżeli chodzi o jakość. Także tutaj zamieniam sobie żel. Zużyłam również korektor, więc tutaj wrzucam sobie, słuchajcie, korektor totalny zakrywacz z Glam Shopu. Możemy zobaczyć, właśnie tak specjalnie go trzymałam pionowo, że teoretycznie jest dotąd, a praktycznie to jest dotąd, nie? Że widać, że tu są takie pęknięcia, więc tutaj na brzegu trochę jest tego korektora, ale jego poziom jest gdzieś dotąd. Będę go zużywała, myślę, że dosyć długo, bo jest to bardzo mocno kryjący korektor, więc tak naprawdę pod oko te używam po prostu taką kropelkę, nawet nie wycieram całego kopytka, tylko tak po prostu ledwo dotykam i mi to wystarcza. Czasami na jakieś niedoskonałości sobie nałożę, więc to mi będzie szło całkiem długo, ale on ma 5 ml, więc jak się porówna do innych korektorów, to wcale nie jest jakoś dużo, bo potrafią mieć po 6, po 8 ml, a ten ma 5, ale przez to, że jest mocno kryjący, to i tak się go też tak jakby równoważy, no nie? Także dorzucam sobie taki korektor. Jeśli chodzi o podkład, to właśnie chciałabym sobie troszkę poeksperymentować tutaj z moimi produktami do twarzy i zobaczyć, które produkty chciałabym, żeby zostały, które może wymagają zużycia, których nie chcę mieć w swoich zbiorach i może właśnie dlatego chciałabym je zużyć, więc póki co wrzucam sobie tylko tą próbkę, którą widzieliście właśnie w kosmetyczce miesiąca. Chciałabym ją sobie wrzucić na wyzwanie, jest to NARS Lightly Reflecting Foundation, także chciałabym sobie zużyć tą próbkę, a potem popatrzeć, posprawdzać sobie. Mam w głowie, który chciałabym podkład zużyć, ale jeszcze muszę tak sobie, wiecie, pobadać temat i posprawdzać. Tak, jeszcze tuż do rzęs, no to teraz myślę, że bym używała sobie Mega Lift z Rimmela, w miarę nowy, użyłam dosłownie kilka razy, ale no mam kilka otwartych, więc właśnie sięgam po te, które są otwarte. I chciałabym sobie jeszcze dorzucić jedną szminkę, właśnie w zamian tego wyzwania, które osiągnęłam, zamiast, wiecie, tej z L'Oreala. I wiem, że nie będę używać tych szminek też bardzo często, ale tak czy siak chcę mieć jakąś w projekcie, żeby coś tam się ruszyło. I tak sobie wstępnie pomyślałam, która i wyciągnęłam sobie 4, więc pomóżcie mi wybrać, która. Po pierwsze,
Pomadka Romance. Tutaj też by było wyzwanie zużyć do końca, bo mam ją przełożoną. W ogóle wszystkie te produkty mam przełożone gdzieś tam jeszcze indziej, więc miałabym zużyć tyle. I to jest Romance Zero Matte Lipstick, ale nie wiem jaki to jest odcień, 05 chyba, bo to wiecie, nie polskie napisy i nie angielskie. Także to jest taki piękny odcień, taki ceglano-różany, powiedziałabym. W sumie trochę podobny do tej z L'Oreala. Ta jest bardziej różowa. Ale czekajcie, aż sobie porównam. To tu jest L'Oreal. No L'Oreal jest trochę bardziej różowy, ale troszkę podobny jest ten odcień. On mi się całkiem spoko sprawdzał tak na co dzień. I ta jest chyba najstarsza ze wszystkich, które mam. Także tutaj mam taką pierwszą propozycję Romance. Tutaj mam Flower Nose, taka pomadka pudrowa. Ona też jest matowa, dająca taki pudrowy efekt, więc jej jest dotąd. Też nie jest jakby, to też by było wyzwanie, żeby zużyć po prostu to, co jest w opakowaniu. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Bardzo lubię w ogóle ten kolor, jest przepiękna ta pomadka. Taka, troszkę bardziej idąca w czerwień, ale to jest taka zgaszona czerwień. Uwielbiam też ją bardzo. I tutaj mam dwie pomadki z YSL. Nie są aż takie stare jak na przykład ta z Romance, ale też takie fajne do używania na co dzień. Więc tutaj mam Rouge Pure Couture The Bold odcień 08. Ten jest taki bardziej pomarańczowo-brzoskwiniowo-koralowy. I tu mam odcień 10. Ja w ogóle ich nie rozróżniam, jak są w opakowaniu i tak spojrzę na nie, to nie widzę. Dopiero jak zesłoczuję, to widzę różnicę. Także 10 jest taka, w ogóle pięknie pachną. I to jest taka trochę bardziej koralowo-różowa. Także widzicie, one są takie trochę podobne do siebie, ale będą moim zdaniem spoko właśnie do takiego makijażu na co dzień, gdy nie stawiam na jakieś tutaj crazy rzeczy na oczach. Także jakbyście mogli pomóc mi poradzić, czy powinnam użyć sobie Romance, czy Flower Nose, czy którąś z tych YSL. Skłaniam się chyba ku tej z Romance, bo jest najstarsza, ale ogólnie no te kolorki też bardzo lubię, chętnie bym ich sobie poużywała, ale dajcie mi znać, może pomożecie mi w wyborze, którą pomadkę sobie wybrać do używania. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Cieszę się, że ten progres cały czas u mnie postępuje i te denka cały czas się pojawiają i widzicie, są takie jakby nadzieje na kolejne denka i kolejne wyzwania, więc mega się z tego cieszę. Jest to takie motywujące, mam ochotę, wiecie, działać i malować się i tak dalej. Także czekam na Wasze komentarze odnośnie pomadek, którą wybrać i napiszcie, jak Wam idzie zużywanie. Jeżeli potrzebujecie więcej motywacji, to też zachęcam do przyłączenia się do naszej grupy na Facebooku Project PM Polska i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!